Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Konferencję poprzedzi podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Дозвольте привітати під час зустрічі, після зустрічі прем'єра. Bardzo dziękuję. Bardzo. Щиро вдячний. Дякую. Jeszcze drugi egzemplarz. Bardzo dziękuję. I teraz o zabranie głosu poproszę pana premiera Donalda Tuska. До слова запрошується прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск. Дякую дуже. Naszą konferencję prasową w związku z tragicznymi kolejnymi zdarzeniami w Ukrainie. Proszę pana prezydenta o słowo. Дякую дуже. Dziękuję, szanowny panie premierze. Szanowni obecni, wiecie, że dzisiaj Rosja uderzyła po wielu miastach Ukrainy. Kijów, Krzywy Róg, Dnipro, miasta ziemi donieckiej. Uderzono w jedną z najważniejszych naszych szpitali dla naszego kraju, dla naszego regionu, szpital Ochmatyt. Uderzono w oddział, gdzie była dializa dzieci. Budynki zostały uszkodzone. Jest ponad 100 rannych. Wiadomo już o 28 osobach zabitych tym uderzeniem. W związku z tym chciałbym poprosić i dziękuję za taką możliwość, aby wszyscy tutaj obecni chwilą milczenia uszanowali ich pamięć. Panie prezydencie, drogi przyjacielu, delegacjo, drodzy przyjaciele z Ukrainy. Nie ma bardziej poruszającego Немає більш komentarzy dzisiejszych rozmów niż ta minuta ciszy na wezwanie prezydenta Zełenskiego. Nie ma dnia, nie ma nocy, aby w Ukrainie nie ginęli niewinni ludzie. Dzisiaj, kiedy zaczynaliśmy nasze spotkanie, mieliśmy długą rozmowę w 4 oczy z panem prezydentem. Nie mogliśmy inaczej rozpocząć naszego spotkania niż od wspomnienia tych, którzy zginęli dzisiaj pod rosyjskimi bombami. Byłem bardzo poruszony tym, co powiedział mi pan prezydent o obiektach ataku. Na przykład szpital dziecięcy dzieci chorych na raka.
Nie ma takich słów, nie ma takich dokumentów, nie ma takich deklaracji politycznych, które by wystarczyły jako z jednej strony słowa potępienia dla agresora, a z drugiej strony, które by wystarczyły za to znaki solidarności i pomocy. Ukraina daje świadectwo swojego bohaterstwa od wielu, wielu miesięcy, ale równocześnie potrzebuje pomocy całego cywilizowanego świata. O tym dzisiaj także rozmawialiśmy. Bezpośrednim powodem naszego spotkania było podpisanie, czego byliście Państwo przed chwilą świadkami, ważnego dokumentu. Już 19 państw oraz Unia Europejska jako całość podpisały podobne wzajemne zobowiązania z Ukrainą dotyczące wspólnego bezpieczeństwa. Nam obu bardzo zależało w czasie rozmów nad tym dokumentem, kiedy on powstawał, żeby nie skończyło się tylko na deklaracjach dobrej woli. I chcę powiedzieć, że każde słowo w tym dokumencie i drogi Włodymyr, tak jak żeśmy się umówili, te słowa dla nas coś znaczą i z tych słów będą praktyczne konsekwencje. Traktujemy te słowa naprawdę jako wzajemne zobowiązania, a nie puste obietnice. I że w najbliższym czasie wspólnie także z innymi sojusznikami będziemy krok po kroku wypełniać intencje tego dokumentu. Byliśmy realistami, kiedy pracowaliśmy nad tym dokumentem. Ukraina dobrze wie i docenia to. Dziękuję za te słowa wdzięczności i uznania pod adresem narodu polskiego, ile Polki i Polacy zrobili, żeby pomóc Ukrainie w tych dramatycznych momentach jej historii. Nie będę już przypominał, bo o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, także w czasie wizyt prezydenta tu w Warszawie, o zaangażowaniu zwykłych ludzi tu w Polsce na rzecz pomocy rodzinom ukraińskim. I szczerze powiedziawszy, my przecież tym się nie zamierzamy chwalić, bo to był dla Polaków najbardziej naturalny odruch solidarności. I chcę powiedzieć, że możecie na nas w dalszym ciągu liczyć. Wolelibyśmy, tak jak i wy, żeby Ukraina znowu była dla wszystkich bezpiecznym domem. Ale tak długo, jak długo niektórzy wasi rodacy będą potrzebowali pomocy, będą się czuli tutaj w naszym kraju jak w domu. I nic w tej sprawie się nie zmieni. Wszyscy wiemy, że atak Rosji na Ukrainę jest atakiem także na przyjaciół i sąsiadów Ukrainy. W tej chwili nie bezpośrednim, ale dobrze wiemy, że ta wojna, gdyby zakończyła się źle, to zakończyłaby się źle nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Polski, dla całej Europy, dla całego świata zachodniego. Dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości. I pewnie to też przyzna, że inaczej niż na początku konfliktu właściwie cały wolny świat to przyznaje, że wojna Rosji z Ukrainą i heroiczna obrona Ukrainy jest obroną całego naszego świata. I dlatego zarówno ten dokument, który dziś podpisaliśmy, jak i lata już, bo to już nie miesiące, to już lata naszej pomocy. Nie będę Państwa zanudzał, te fakty są dostępne, jak bardzo Polska zaangażowała się w pomoc od pierwszych dni na rzecz walczącej Ukrainy, ale nie o to chodzi dzisiaj, żebyśmy chwalili się tymi statystykami. Chcemy tylko potwierdzić, że ta pomoc to jest pomoc także samemu sobie. Chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały jeszcze raz bardzo mocno. My Polacy pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny, dobrze pojęty interes. Kto dzisiaj broni Ukrainę, broni także siebie. I w Polsce te słowa mają szczególne znaczenie. Dlatego to jest być może nawet najlepszą gwarancją naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa, bo dzisiaj mamy wspólny program, wspólny projekt, bo nasze bezpieczeństwo jest wspólne i nierozłączne.
Za chwilę jedziesz do Stanów Zjednoczonych na szczyt północnoatlantycki, na szczyt NATO i tam także będziecie mogli liczyć na nasze pełne wsparcie. Ta droga do NATO Ukrainy jest dłuższa niż byście chcieli, jest dłuższa niż by chciała Polska. Wiemy o tym. Na razie zrobimy wszystko, żeby pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy. Jeśli jutro czy pojutrze nie doczekacie się jednoznacznej deklaracji, to nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Będziemy dalej namawiać naszych sojuszników, aby ta ścieżka, ta droga dojścia zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO była dla Ukrainy jak najszybsza. I to jest także powód, dla którego dzisiaj podpisaliśmy ten wspólny dokument. Chcę też bardzo głośno powiedzieć, o tym rozmawialiśmy z panem prezydentem w tej naszej rozmowie w 4 oczy, że nikt nie ma prawa bez Ukrainy, a w imieniu Ukrainy decydować o przyszłym pokoju i jego kształcie. Nikt nie ma prawa występować w imieniu Polski czy całej Unii Europejskiej bez pełnego porozumienia z Ukrainą i z nami wszystkimi, jeśli chodzi o ewentualne rozmowy z Moskwą. Tutaj będziemy nie tylko solidarni, ale osobiście też będę i naprawdę skutecznie będę pilnował tego w Unii Europejskiej, aby nic o Ukrainie nie decydowano bez Ukrainy. I żeby nic o polityce europejskiej wobec Ukrainy nie decydowano bez Unii Europejskiej jako całości. Dlatego tak ważne jest, i o tym już dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać, przygotowanie polskiej prezydencji. Rozmawiałem także dzisiaj o tym z panem prezydentem Dudą w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby wspólnie z naszymi przyjaciółmi ukraińskimi już dzisiaj pracować na rzecz możliwie efektywnej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, tak aby Ukraina miała z tego tytułu jak najwięcej tych politycznych korzyści. Mówimy tu szczególnie o szybkiej drodze do Unii Europejskiej. Tak jest zawsze między przyjaciółmi, drogi prezydencie, że możesz także liczyć na mnie zawsze wtedy, kiedy trzeba szczerze sobie powiedzieć w oczy nawet nie zawsze miłe rzeczy. Dzisiaj Ukraina jest w potrzebie i dzisiaj nie będziemy czasu poświęcać na inne sprawy, bo Ukraina walczy o swoją niepodległość, o swoje terytoria, o swoje przetrwanie. Ale cieszę się, że nawet w tak trudnych chwilach znaleźliście tę gotowość też do poważnej rozmowy o tym, co było kiedyś trudne w naszej przeszłości i te sygnały, które otrzymujemy od was, one dają powód do optymizmu, że kiedy najtrudniejsze chwile będą za wami, spokojnie wrócimy, usiądziemy przy stole i będziemy rozmawiali także o tym wszystkim, co nas łączy i o tym wszystkim, co musi nas przestać dzielić, jeśli jeszcze coś takiego w ogóle jest. Bardzo dziękuję za waszą wizytę. Wiem, jak bardzo jesteś zajęty. Wiem, jak wygląda każdy twój dzień. I to, że uznałeś, że Warszawa jest dla ciebie tym najważniejszym przystankiem przed NATO, traktujemy jako bardzo ważny gest przyjaźni i potwierdzający sens naszej współpracy. Cieszę się także, że coraz więcej rozmawiamy o udziale Polski w odbudowie Ukrainy. Obaj wierzymy w zwycięstwo. Obaj wierzymy w pokój po zwycięstwie. Obaj wierzymy w szybką i skuteczną odbudowę Ukrainy. Polska będzie brała w tym udział i cieszę się, że jesteś gotowy też mieć ten patronat nad dobrą polską współpracą z Ukrainą, także w procesie odbudowy. Wszystkiego dobrego w Waszyngtonie. Możesz na nas liczyć. Дякую. Дуже дякую. Дорогі Bardzo Дональде, dziękuję. шановний пане прем'єр-міністре, Drogi дякую Donaldzie, тобі і твоїй szanowny команді panie за premierze, сьогоднішню dziękuję зустріч. Tobie i Ludziom Polski za Twoim підтримку, ludziom особливо za підтримка. dzisiejsze spotkanie. Дуже Szczególnie важливо dziękuję в такі Polakom za моменти, wsparcie, które jest tak складні nadzwyczaj ważne w tak ważnych дні, ранки, як chwilach, сьогоднішній для jak України, te українських dni i poranki, dla jak Ukraińców dzisiejszy всіх, poranek, bardzo просто trudny dla nas, dla Ukrainy, dla wszystkich Ukraińców. To były uderzenia w szpital dziecięcy,
dzieci cierpiące na ciężkie choroby i cynizm, który w ten sposób zademonstrowali ci kremlowscy nie ludzie, tym bardziej, że słyszeliśmy, że to nasza obrona, tym bardziej, że twierdzi się, że to nasza obrona powietrzna, a nie ich zdeterminowany, celowe uderzenie. Dzisiaj bardzo dziękuję za to wsparcie. To było bezpośrednie uderzenie rakietowe. To nie były żadne odłamki, to nie były odłamki pocisków obrony powietrznej i dziś zginęło tylu ludzi na Ukrainie. I ja nie wątpię, jest rzeczą oczywistą, że wszystko, co zostało przez rosyjskich terrorystów zrujnowane, zostanie przez nas odnowione i ci niegodni nazywać się ludźmi, Rosjanie, którzy to uczynili, poniosą odpowiedzialność. Oczywiście każdy, kto ucierpiał, otrzyma pomoc. Wszyscy wraz z Putinem, wszyscy, którzy wydają te rozkazy uderzeń na budynki mieszkalne, na szpitale, poniosą odpowiedzialność. Wszyscy w świecie możemy wywierać presję i żądać ukarania. Wszyscy ci w świecie, którzy pragną pokoju i tutaj musimy wszyscy wspólnie czynić wysiłki. Nikt nie jest w stanie tego osiągnąć samodzielnie, ale tutaj razem w sojuszu z naszymi partnerami, ramię w ramię, możemy to osiągnąć. Ukraina w tej chwili zainicjowała zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskim uderzeniem na infrastrukturę cywilną wraz z szpitalem dziecięcym. Dzisiaj omawialiśmy z panem premierem skutki terroru rosyjskiego i sytuację na Ukrainie. Jestem wdzięczny panu premierowi, drogi Donaldzie, za przygotowanie tego kolejnego pakietu obronnego wsparcia dla Ukrainy i wzmacniania naszej obrony przeciwlotniczej. Tutaj podpisaliśmy z panem ministrem dzisiaj bardzo istotne porozumienie. Jest to bardzo istotne porozumienie, doniosłe porozumienie, ambitne porozumienie, które w ogromnej mierze pomoże nam chronić życie naszych obywateli i przeciwdziałać rosyjskiemu złu. Polska przekazała już 44 pakiety sprzętu wojskowego, broni i amunicji. Bardzo dziękuję. W tym roku, do końca roku uzyskamy jeszcze kilka podobnych pakietów pomocy wojskowej. Bardzo liczymy również na rozwój współpracy między przedsiębiorstwami przemysłu obronnego naszych krajów. Szczególnie istotne i to jest odzwierciedlone w naszej porozumieniu w sprawie bezpieczeństwa i są zapisy o współpracy w zakresie zbijania, przeciwdziałania atakom lotniczym rosyjskim, które mogą zmierzać w kierunku Polski. I tu wraz z naszymi specjalistami wojskowymi opracujemy mechanizmy szybkiej realizacji tego punktu naszego porozumienia. I tutaj drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest konkretna współpraca dotycząca lotnictwa wojskowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za wszelkie przekazane nam samoloty do tej pory, samoloty i tutaj omawialiśmy również możliwości przekazania kolejnych samolotów wyposażonych w nowoczesną awionikę NATO, tak by jeszcze lepiej zapewnić obronę naszego nieba. I po trzecie, umówiliśmy się w naszym porozumieniu o formowaniu i szkoleniu na terenie Polski Ukraińskiego Legionu. To nowe
złożone z ochotników, formacja, która na wzór ukraińsko-polsko-litowskiej brygady mogłaby umożliwić obywatelom Ukrainy znajdującym się na terenie Polski wzięcie udziału w obronie Ukrainy. Legion Ukraiński przeszedłby szkolenie w Polsce i zostałby wyposażony, uzbrojony również tutaj. Każdy obywatel Ukrainy, który zdecyduje się wstąpić do Legionu, będzie mógł podpisać kontrakt z siłami zbrojnymi Ukrainy. W tej chwili nasze zespoły robocze przygotowują wszystkie niuanse. Nasze porozumienie przewiduje również punkty dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, działalności wywiadowczej, współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji rosyjskiej. Oczywiście będziemy, jak już mówił pan premier, współpracować razem. Zaprosimy polskie firmy do odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. Również widzimy konieczność zaprowadzenia sprawiedliwego pokoju po tej wojnie. Jestem wdzięczny Polsce za udział w szczycie pokoju i efektywnej pracy dookoła formuły pokoju. Polska jest współliderem w realizacji punktu dotyczącego właśnie bezpieczeństwa energetycznego. Nasi polscy partnerzy są bardzo daleko informowani o sytuacji w systemie energetycznym, o planie działań w zakresie przywrócenia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i odbędzie się to na pewno dzięki właśnie wszystkim naszym sąsiadom europejskim. Jeszcze kilka spraw. W czerwcu tego roku rozpoczęliśmy negocjacje i to są bardzo istotne dla nas negocjacje oznaczające wstąpienie na drogę przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska zawsze pozostawała w gronie jednych z największych zwolenników eurointegracji ukraińskiej i bardzo chciałem za to podziękować. Naszym zadaniem na bieżący rok jest niemarnowanie czasu i przygotowanie umowy o wstąpieniu, traktatu o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest to nasze strategiczne, bardzo istotne zadanie i tutaj musimy pozbyć się wszelkiej nieokreśloności, niepewności na naszym kontynencie. Rozmawialiśmy tu z panem premierem o tym już w pierwszym półroczu przyszłego roku Polska obejmie prezydencję. Będzie to na pewno bardzo efektywna prezydencja i symbolicznie również w Waszyngtonie NATO Polska bardzo aktywnie wspiera wstąpienie Ukrainy do bloku obronnego NATO. Jestem przekonany, że Ukraina wesprze NATO w zakresie bezpieczeństwa euroatlantyckiego i pewnym pokojem jest tylko pokój trwały. Do tego zmierzamy. To jest nieuniknione. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję wszystkim Polakom za rzeczywiste wsparcie. Jesteście z nami od samego początku wojny i jestem przekonany, że i tak do końca wojny i po wojnie pozostaniemy razem. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to, że i mam nadzieję, że tym razem oba nasze narody oprą się tym atakom i obronią niepodległość naszych krajów. Chwała Ukrainie. Proszę o pytania. Radio Swoboda. Natalka Волошацька, Radio Swoboda. Panie prezydencie, pytanie do pana. W związku z tym, że czy w szpitalu były dzieci i czy będą wysłane do leczenia za granicą w związku z tym? Dziękuję za pytanie. Oczywiście nie wszystkie szczegóły znamy. Prace na miejscu są kontynuowane. Pracują specjaliści z naszego państwowych służb do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prace są kontynuowane. W tej chwili nie mamy jeszcze konkretnych danych i musimy wykazać cierpliwość. Tutaj rozmawiałem z naszym ministrem spraw wewnętrznych, z innymi członkami naszej Rady Ministrów i poprosiłem, byśmy jak najszybciej znaleźli szpital, który
mógłby jak najszybciej przyjąć pacjentów, tak by leczenie było kontynuowane. Do końca dnia będziemy wiedzieli, która to placówka, a potem podejmiemy kolejne kroki. Czy możemy dzieci wysyłać za granicę? Panie prezydencie, czy możemy usłyszeć więcej o strącaniu rakiet rosyjskich jeszcze nad terenem Ukrainy? Ile czasu hipotetycznie rosyjska rakieta musi pozostawać w przestrzeni powietrznej polskiej, by została strącona? Oczywiście w sprawie dzieci kijowskich, jeśli będzie potrzebna pomoc i Polska może być tu pomocna, proszę natychmiast dać znać. Ja właśnie jestem po rozmowie z moimi ministrami, którzy zorganizowali obecność polskich lekarzy. Patrzę na ministra Kowala w Charkowie, tak? Mamy w związku z tym już doświadczenia, zarówno jeśli chodzi o wolontariat, jak i organizowane przez rząd akcje też bezpośredniej pomocy medycznej, łącznie z operacjami tam na miejscu albo przyjmowaniem potrzebujących tutaj w Polsce. Także proszę się też zastanowić, czy możemy być tutaj w sprawie zbombardowanych dzieci pomocni i na pewno zrobimy co w naszej mocy. My od dłuższego czasu rozmawiamy o tej idei, która zresztą narodziła się w Polsce, o tej idei reagowania NATO na ataki rakietowe, jeśli chodzi o rakiety, pociski, które zmierzają w stronę Polski, a są jeszcze na terytorium Ukrainy, z tym zamysłem, aby próbować je zestrzelić, nie czekając aż wlecą na terytorium natowskie, tylko jeszcze nad ziemią ukraińską. I wydaje się to absolutnie logiczne. Polska była pierwszym krajem, który zaczął z Ukrainą o tym rozmawiać. Potrzebujemy tutaj jednoznacznej współpracy w ramach NATO, ponieważ tego typu akcje wymagają jednak takiej wspólnej odpowiedzialności natowskiej. I to jest i w interesie Polski, i w interesie Ukrainy, żeby wszystko, co tylko dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa i działań, miało tę pieczątkę solidarności międzynarodowej, w tym natowskiej. Jesteśmy na to otwarci. Logika wskazuje, że bezwzględnie byłoby to działanie efektywniejsze. Ale też nawzajem sobie nie robimy jakby iluzji, że to jest łatwa decyzja, no bo to nie są łatwe decyzje i dlatego w dokumencie zapisaliśmy potrzebę rozmowy na ten temat i włączymy do tej rozmowy innych sojuszników z państw NATO. Więc sprawę traktujemy na serio jako otwartą, ale jeszcze nie sfinalizowaną. Ja wiem, wtedy kiedy zaledwie kilka godzin minęło od kolejnego ataku, a za chwilę możecie spodziewać się kolejnego ataku. Wiem, że takie decyzje są niewystarczające. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale chcę być tu odpowiedzialny za każde słowo. I dlatego będę rozmawiał i podobnie prezydent Duda będzie rozmawiał z naszymi sojusznikami w takim pozytywnym duchu, tak żeby na serio się wspólnie z nami zastanowili, jak tego typu działania zorganizować. To ja zresztą powiedziałem w czasie naszego porannego spotkania z prezydentem, że zawsze w takich sytuacjach, w jakich jesteśmy, dla Ukrainy to, co mamy w tym dokumencie, jest trochę za mało. Dla Polski to jest trochę za dużo, biorąc pod uwagę tego, jakie dzisiaj mamy możliwości. Na przykład padają pytania o MIG-i. To ma związek też z bezpiecznym niebem nad Ukrainą, nad Polską. I tutaj sobie powiedzieliśmy, my dzisiaj nie możemy po prostu przekazać MIG-ów, bo one pełnią dzisiaj funkcję air policingu, czyli pilnowania nieba nad Polską, także jako część natowskich misji. Ale uznaliśmy, że jeśli tylko sojusznicy NATO, państwa natowskie pozwolą nam zastąpić jakimiś innymi
samolotami, to czym my dysponujemy. A migi, wiemy o tym, byłyby bardzo przydatne jak najszybciej ze względu na łatwość obsługi w Ukrainie. To jeśli tego typu równowaga może być zachowana, to oczywiście będę przekonywał tutaj w Polsce naszych partnerów, mówię tutaj o dowódcach, żeby jak najszybciej zrealizować tego typu decyzje, ale podkreślam, i to mówiłem uczciwie prezydentowi, to nie może być z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa Polski. Ukraina jest dużo gorszej, dużo bardziej niebezpiecznej sytuacji niż Polska, ale niestety muszę powiedzieć, że po Ukrainie my jesteśmy w sytuacji najbardziej wymagającej. I dlatego tak ostrożnie, bo chcemy być serio, tak ostrożnie deklarujemy to, co naprawdę jesteśmy gotowi zrobić. A równocześnie musimy pilnować też tych podstawowych kwestii bezpieczeństwa tutaj na naszym terytorium. Ale potwierdzę to, co mówiłem dzisiaj rano, potwierdzę to teraz publicznie. Serio traktujemy te zapowiedzi. Dzisiaj nie byliśmy gotowi wskazać daty, ilości, ale serio traktujemy te zapowiedzi. Wójcikowska, TVN24. Panie prezydencie, panie premierze, pytanie do panów. Bardzo wyraźny i brutalny Kreml dzisiaj dał sygnał, że widzi tę pana wizytę w Warszawie i pewnie tę drogę do Waszyngtonu. To w kontekście tej sytuacji chciałabym zapytać, czy i jakie perspektywy na pokój pan widzi, biorąc pod uwagę ten brutalny atak? Pan dziś powiedział, ważne, żeby świat nie milczał. Napisał pan tak w mediach społecznościowych. To jakiego sygnału od świata pan w tej chwili oczekuje w przeddzień szczytu jubileuszowego NATO? No, biorąc pod uwagę, jak w tej chwili ten świat wygląda, prezydencję mają Węgry w Unii Europejskiej, Viktor Orbán był w Kijowie, ale chwilę potem był w Moskwie, a dzisiaj jest w Chinach i też o Ukrainie rozmawia. Tam też słowa o pokoju padły. Więc pytanie, jak pan współpracę w tej chwili sobie z Unią pod przewodnictwem Węgier wyobraża? To jest ten kanał dyplomatyczny, ale ten czysto praktyczny też, bo panowie parę szczegółów tej umowy zdradziliście, ale czy na przykład ze strony Polski, to pytanie do pana premiera, na przykład kwestia energetyki znajduje się w tej umowie, no chociażby przygotowań do zimy, jeżeli infrastruktura energetyczna będzie tak nadal brutalnie przez Rosję atakowana, to czy i jak Polska jest gotowa pomagać, w jakim zakresie? Dziękuję wam za wasze zapytanie. Bardzo dziękuję za pytanie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że od szczytu NATO oczekuję udzielenia bardzo konkretnych odpowiedzi i podjęcia konkretnych kroków przez naszych partnerów. Będziemy mieli posiedzenie poświęcone wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Nasza infrastruktura cywilna, zaopatrzenie w wodę, oczywiście sieci elektroenergetyczne. Tutaj oczekuję podjęcia konkretnych kroków. Tutaj omawialiśmy cały szereg różnych systemów obrony przeciwlotniczej, które mogą zostać nam przekazane przez członków NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy. I tutaj chcielibyśmy od partnerów usłyszeć większe zdecydowanie i pewność odpowiedzi na te ataki, ten atak, który zrealizowała Rosja na naszą ziemię, naszych obywateli, nasze dzieci. My tu udzielimy odpowiedzi, odpowiemy sami ze swej strony Rosji na te działania. I tutaj jest kwestia pytania skierowanego do naszych partnerów, czy są w stanie oni takiej odpowiedzi udzielić. Jeżeli chodzi natomiast o obronę przeciwlotniczą, nieraz już o tym rozmawialiśmy, dostrzegamy możliwość wykorzystywania przez naszych partnerów swoich systemów broni przeciwlotniczej tak, by zbijać te nawet bazy lotnicze, które w tej chwili realizują uderzenia, te rakiety, które realizują uderzenia na nasz kraj. I tutaj tak jak w jakimś okropnym, przerażającym serialu widzimy kolejne i kolejne uderzenia, ataki rakietowe, kolejne ofiary, kolejne zniszczenia. I teraz, jeżeli ktoś sam nie chce podjąć decyzję i być potężny, niech przekaże te możliwości Ukrainie. Ukraina taką decyzję podejmie. Pani mówiła o konkretnych krokach dotyczących lotnictwa. Lotnictwo stanowi część obrony przeciwlotniczej i to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z panem premierem, jest niewątpliwie
pytaniem skierowanym nie tylko do Polski, ale do szeregu krajów, mówiąc otwarcie, szeregu członków NATO, którzy mogliby nam udzielić pomocy i bronić w ten sposób naszego kraju i również broniąc terenu własnego kraju w kierunku których to krajów rosyjskie rakiety mogą zmierzać. Czym bliżej do zimy tych rakiet prawdopodobnie będzie więcej, może być więcej. Tym niemniej będziemy wspólnie czynić wysiłki, by wzmocnić, odnowić energetykę ukraińską i nie dopuścić do kolejnych ataków. I to jest właśnie jedna z formuł naszego porozumienia bezpieczeństwa energetyczne i tutaj jesteśmy wdzięczni, chciałem powiedzieć, za pozytywny szczyt pokojowy, jego dorobek pod koniec lipca na poziomie technicznym. Już chcemy wraz z partnerami opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa energetycznego. To jest bardzo istotna sprawa i bardzo byśmy sobie tego życzyli, by mówiono nie tylko o pokoju, aby te słowa o pokoju przeszły w konkretne podjęte działania. Co jest tym konkretnym krokiem w celu zapewnienia pokoju? I tu chodzi o to, by nikt nie starał się jedność Europy rozbić i poprzez proponowanie swoich alternatywnych formuł przez jakiekolwiek państwo. My mamy wojnę, mamy swoje propozycje, jesteśmy otwarci na propozycje innych krajów. Natomiast jeżeli chodzi o premiera Orbana, był w Kijowie, potem poleciał do Moskwy, o czym nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Był to jego suwerenny wybór. Natomiast czy może odegrać rolę pośrednika? Nie jest możliwe pośrednictwo między Rosją i Ukrainą. Pośrednikami mogą być wyłącznie bardzo silne sojusze. To cały świat dopiero jest w stanie zmusić Rosję. To nie może być pośrednictwo. To musi być aspekt gospodarczy wpływający na Rosję albo uzależnienie, czy też ogromna armia, której Rosja, Putin boją się, bo jest to armia silniejsza od rosyjskiej. Czy wiele jest takich krajów w świecie? Nie sądzę. Myślę, że niewiele. Myślę, że Stany Zjednoczone, myślę, że Chiny i może Unia Europejska. Nie sam konkretny któryś z krajów Unii Europejskiej, a cała Unia Europejska mogłaby odegrać taką misję pośrednika. I dlatego zaproponowaliśmy swoje rozwiązania, sposobów wywierania presji na Rosję i na Putina i zapewnienia w ten sposób pokoju. Oczywiście Putin nie ceni i nie szanuje słabszych i nie szanuje, nawet jeśli rozmawia z konkretnym państwem, to wcale nie znaczy, że zamierza zakończyć wojnę. Jest to tylko dla niego okazja do demonstracji jakichś działań, które zawsze później towarzyszą im krwawe działania, które dzisiaj miały miejsce na Ukrainie, zostały przez Putina zademonstrowane. Węgier. I te słowa dedykuję Viktorowi Orbanowi. Historia pamięta polityków, którzy wmawiali sobie i innym, że pracują na rzecz sprawiedliwego pokoju, a de facto pracowali na rzecz kapitulacji. I ci politycy zapisali się na stronach wstydu. Sprawiedliwy pokój, a za tym opowiada się Europa i Polska. To jest pokój, który szanuje integralność terytorialną Ukrainy, jej pełną niepodległość, jej wybory, takie jak wybór bycia członkiem NATO czy Unii Europejskiej. To jest sprawiedliwy pokój i nad takim pokojem będziemy chcieli wspólnie pracować. Polska prezydencja, po tym jak zakończy się węgierska prezydencja, będzie chciała pomóc Ukrainie w osiągnięciu takiego pokoju, sprawiedliwego pokoju. Nie ma mowy o kapitulacji i na pewno ten pokój nie będzie zapisywany w tajemniczych rozmowach na Kremlu. To jest w interesie całego świata, aby
wspólnie, a przede wszystkim wspólnie z Ukrainą, doprowadzić do pokoju sprawiedliwego, tak jak go przed chwilą opisałem. I mam nadzieję, że do pana premiera Viktora Orbana te słowa, podobnie jak innych europejskich premierów, prezydentów, dotrą jak najszybciej. Niczego nie ma prawa robić w imieniu Europy czy Ukrainy, co nie jest ustalone z Ukrainą i z Europą. Pytanie o energię jest kluczowe. Pracujemy w tej chwili w Polsce nad tym i nasi ludzie rozmawiają o tym, w jaki sposób możemy bezpośrednio pomóc w zaopatrzeniu w energię elektryczną Ukrainę przed zimą. Przecież dobrze wiemy, że co jest celem Putina i oczywiście wszystkie zakłady energetyczne w Ukrainie są zagrożone atakami rosyjskimi z oczywistych względów. Pracujemy w tej chwili nad tym, aby móc spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo, i tak, żeby nie płacić za spalanie tego węgla, czyli za emisję, a prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze przesłać istniejącym mostem energetycznym na Ukrainę. To nie załatwi problemu oczywiście całościowo, ale przynajmniej w części może pomóc Ukrainie przetrwać tę ciężką zimę. I będziemy namawiali wszystkich naszych partnerów do szukania kreatywnych pomysłów. Mówię, całościowo pewnie nie znajdziemy na razie takiego pomysłu, ale będziemy namawiali także innych, żeby szukali każdej możliwości, aby wspomóc Ukrainę, szczególnie od jesieni problem się zacznie poważniejszy z oczywistych względów. My będziemy też czekali na specyfikację tego, co Ukrainie jest potrzebne w sytuacji, kiedy te ataki rosyjskie będą się powtarzały. Będziemy na pewno też myśleli o zwiększonej ilości dostaw, choćby generatorów. Będziemy robić to na pewno skuteczniej niż nasi poprzednicy. Bardzo dziękuję, panie premierze, bardzo dziękuję, Dziękuję. panie prezydencie i dziękuję państwu.